Witam serdecznie. Dzisiaj mamy piękny, słoneczny dzień. Mam nadzieję, że będziecie więcej widzieć niż ja tu widzę w kamerze. Nie nagrywałam wam ostatnio, co się dzieje ogólnie od drzewek tych owocowych, winogron i tak dalej. Także postanowiłam, że dzisiaj wyjdę. Jest ładna pogoda i wam ponagrywam. Zobaczcie, winogrona fajnie się porozrastały. Puszczają tutaj pęty. Trzeba by było je jeszcze przypiąć. Winogron ogólnie późno budzi się do życia. Tutaj niby są dwa rodzaje winogrona. Ciemne i jakieś ciemniejsze i takie białe, z tego co pamiętam. Zobaczcie, ile puściły nowych przyrostów. Bardzo ładnie. Nie wiem, czy tutaj się wiąże coś się wiąże. Zobaczcie, coś się wiąże. Także coś w tym roku będzie. Fajnie się wiążą, widać grona. O. Także będzie pewnie sporo tych winogron. O. Tu takie ładne, zawiązane, pochowały się. Także myślę, że będziemy mieli co w tym roku pojeść. Można jakiś fajny kompocik też ugotować. O, z winogron. Ładnie się powiązały, widać. Bardzo ładnie się powiązały. Winogrona, zawsze te winogrona nam się jakoś ciężko przyjmowały, a teraz widzicie, fajnie się nawet sporo tutaj nawiązało. Także się fajnie rozrósł. O, kolejne. Po tej stronie również. On tutaj koło szklarni sobie fajnie rośnie. O, widać, list zasłania. Kolejne. Mam nadzieję, że będą większe jak w tamtym roku te winogrona. O, dobra, idziemy dalej do drzewek owocowych. Także winogron pięknie się tutaj rozrósł. No i jesteśmy. Oczywiście jest mój pomocnik. Poleciał, już go nie widać. Czyli co my tu mamy fajnego? Tutaj mamy taką małą czereśnię, która, powiem wam, że ma masę czereśni. Zobaczcie, jak na takie małe drzewko, to ona ma masę czereśni. Ona jest jakaś późniejsza, ale te czereśnie, jak widać, się opalają. Tutaj jest kolejna odnóżka tej czereśni. Śliwek w tym roku u nas nie będzie, bo śliwki mamy takie, co nam rodzą co drugi rok. Także śliwek nie będzie, ale ja mam jeszcze nawet i zamrożone. No kilka tam gdzieś. Kilka śliwek na czubeczku jest. Dobra, idziemy do kolejnego drzewka. Tutaj również czereśnia, która ma, jak to się mówi, 5 na krzyż czereśni, ale myślę, że będzie owocować. To jest dosyć młode drzewo, ale coś już się tutaj zaczyna po prostu dziać. Może w kolejnych latach będzie tego więcej, ale coś jest, jak to się mówi. 5 na krzyż, jak ja to mówię, ale coś jest to. Nawet tutaj jest ładna, chyba dojrzała dosyć. Widać. Ja sobie zjadam, próbuję. Fajna, chodziutka. Tutaj mam malutkie drzewko wiśni. No i już 2-3 wiśnia na tym drzewku. Przepraszam, że z pewnym dziobem. O, jest mój pomocnik. Pomocnik słucha, jak ptaszki śpiewają. Ma chęć na jakiegoś ptaszka złowić. Dobra, tu mamy jabłonka jakaś ta późniejsza. Też ma ładne jabłuszka. Się powiązały. Taka w paseczki. Nie wiem, czy ona w tamtym roku miała, czy nie miała jabłka. Także ma parę jabłuszek powiązanych. Idziemy dalej.
Tu mamy papierówkę, z tego co pamiętam. No młode drzewko, ale parę widzę jabłuszek też będzie. Taka papierówka starego typu taka. No, ma parę jabłek. Słyszycie, jak ptaki śpiewają? Słychać, nie? Fajnie. Tak to wygląda. Idziemy dalej. Tutaj mamy też kolejną wisienkę, która ma parę wisienek. Dobra. Tutaj śliwka, to na śliwce nic nie ma. Tutaj się powiązały ładnie, może wam pokażę od razu. Orzechy się ładnie powiązały. Ładnie się powiązały. Orzechy. Widać do góry, jak się ładnie orzeszki powiązały. Fajne takie gulki orzechów. Fajny tutaj cień przy tych orzechach jest. No. Tutaj kolejne orzeszki. Fajnie. Dobra. Tutaj mamy porzeczkę, która miała być porzeczką białą, ale ona jakaś taka wysoko rosnąca. Ale zobaczcie, już się pomału opala. Ona tutaj może troszkę w cieniu, bo jest druga porzeczka, która już jest prawie czerwona. Tutaj również jabłuszka. Jabłuszka. Także widzicie, tak to wygląda. Dobra, może przejdziemy do agrestu. Pokażę agres. Mam tylko jeden krzak, trzeba by było sobie dokupić, ale on bardzo plenny jest ten krzaczek agrestu. Mój syn bardzo lubi. Normalny taki agrest. Jak ja to mówię, zielony, on taki żółtawy się przebarwia, nie? Ale jest i też czerwony agrest, ale dobrze właśnie by było to kupić i na jesień gdzieś posadzić. Także agrest się bardzo ładnie też zawiązywał. Tutaj nie ma nic. Kolejna porzeczka. Przepraszam, coś mnie załaskotało. Kolejna porzeczka. Ta akurat nie ma za dużo porzeczek, ale jest porzeczka na śliwce. No, nic nie ma w tym roku. Idziemy dalej. Tutaj chyba jabłoneczka, śliwka. Też widzę, coś jest. Ona w tamtym roku chyba czy ta druga, to miała tak dużo jabłek, że normalnie gałęzie się łamały. Ale parę jabłuszek jest. I mamy porzeczkę. Porzeczka, zobaczcie, ten jest największy krzak. I ona już, jak ładnie wygląda. Także pół na pół można powiedzieć, ona już jest przebarwiona. Można będzie jakieś fajne ciasto zrobić. Można będzie jakiś kompocik ugotować. Bardzo dobry kompocik ze porzeczki. Co my tu dalej mamy? Też jabłoneczka. To ta jabłonka w tamtym roku miała tyle, że była powiązana. W tym roku chyba nie ma nic, aż się gałęzie łamały. A na koniec wam jeszcze pokażę truskaweczki. Truskaweczki są zbierane na bieżąco. Może ja przykucnę i pokażę. Stale dojrzewają. Ostatnio po deszczach to one są brudne, ale są piękne. Jutro będą zbierane truskawki. I coś je tutaj widzicie, mrówki chyba jedzą. Widzicie lepiej ode mnie. Także cały czas się wiążą. Nowe dojrzewają. Tutaj widać pięknie. Także się tutaj dzieje. No wiadomo, truskawki troszkę sobie
zarosły, ale nie jest źle. Tam mam 3 krzaczki do likwidacji w tym roku, bo po prostu one już się wyrodziły, ale wszystko tutaj widzicie fajnie rośnie. Także tak to wygląda. Taki raport.